Ten odcinek jest dla mnie bardzo osobisty, bo mam wrażenie, że chaos w moim życiu pojawia się w każdej możliwej formie. Ta przestrzeń między zmianami trwa wiecznie. To jak życie pod znakiem zapytania. Dzisiaj chcę podzielić się z wami tym, co pomaga mi przejść przez ten dziwny etap pomiędzy tym, co było, a tym, co dopiero nadchodzi. Wczoraj przypomniał mi się pierwszy Batman. Oglądaliście to? To ten odcinek, w którym miasto tonie w chaosie, a Joker wpuścił trujący gaz, ludzie padają na ulicach, wszyscy czekają na ratunek i wtedy pojawia się Batman. Leci swoim Batwingiem przez noc, kamienna twarz, pełne skupienie. Myślisz, no dobra, bohater zaraz zrobi porządek. Ale co na to Batman? Zamiast do miasta, to on ostro skręca w górę, zatrzymuje się idealnie w pełni księżyca i tak stoi. Typowe, popisłowa. Ja tak robię stojąc na lodówce. Trzeba zbudować napięcie. Za pierwszym razem pomyślałam, serio? Ludzie tam umierają, a ty urządzasz sobie romantyczną sesję zdjęciową z księżycem? Ale po latach zobaczyłam tę scenę trochę inaczej. Nie widzę już tego elokwentnego ujęcia bohatera na tle księżyca. Widzę człowieka, który zanim wleci w chaos, musi znaleźć punkt skupienia. Najpierw musi znaleźć własny środek. Czyli człowiek musi najpierw przestać biegać jak chomik po kawie, zanim zacznie ratować świat? No właśnie. Czoły moi drodzy, witam w Sunset Talks. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, ja nazywam się Kamila, nagrywam z gorącej Arizony, a towarzyszy mi dziś Pinokio. Zastępuję Jinxa, który mówi, że od słuchania o ludzkim umyśle, emocjach i wszystkich naszych dziwnych zachowaniach boli już go głowa. Nie jestem pewien, czy to ból głowy, czy po prostu uznał, że czas na dłuższą drzemkę. Znając Jinxa, wszystko jest możliwe. Dzisiejszym tematem jest chaos, dlatego że zbyt często próbujemy naprawiać życie w stanie paniki. To jak prowadzenie samochodu, gdy wszystkie kontrolki świecą, radio krzyczy, pies szczeka, a nawigacja wydaje sprzeczne polecenia. Najpierw trzeba złapać kierownicę. I właśnie po to tutaj jesteśmy. Nie po to, żeby uciekać od rzeczywistości, ale po to, żeby wrócić do niej spokojniejszym i bardziej świadomym. Mam do was pytanie. Czy zauważyliście, że kiedy w końcu ktoś decyduje się zmienić coś w życiu, często wygląda to tak, że jakby ktoś wrzucił nasze plany do pralki na najwyższe obroty? No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Czy wy też czujecie, że stare sposoby czasem nie działają? Ja myślę, że jest jedna rzecz, której wiele osób nie rozumie. Zmiana prawie zawsze na początku przypomina chaos. Kiedy stare się kończy, a nowe jeszcze się nie ułożyło, znajdujesz się w dziwnej przestrzeni pomiędzy i wtedy mózg zaczyna panikować. Alarm, nieznane terytorium, wracamy do starego bałaganu. Bo dla mózgu znane często oznacza bezpieczne. Nawet jeśli to znane jest kompletnie niekorzystne. Potwierdzam, ja też mam swoje zasady. Kiedyś próbowano mnie przekonać do mokrej karmy. Obrzydlistwo. Do dzisiaj patrzę na nią jak na zdradę osobistą. Tylko chrupki. Stabilność musi być. Widzicie, nawet kot ma swoje przyzwyczajenia. To jak mieszkanie pełne starych gratów. Potykasz się codziennie o tą samą szafkę, ale przynajmniej wiesz, gdzie co stoi. A kiedy robisz remont, przez chwilę jest jeszcze większy bałagan. Wiele osób wtedy rezygnuje. Myślą, bo było lepiej, zanim zaczęłam zmieniać swoje życie. Nie, po prostu jesteś w środku przemeblowania. Chaos jest chaosem tylko wtedy, kiedy jesteś w jego środku. Kiedy później spojrzysz na dystans, nagle widzisz wzór, nagle wszystko zaczyna się łączyć. Ludzie, którzy potrafią zauważać te wzorce, potrafią wykorzystać trudne momenty. Ich mózg zbiera informacje i mówi, czekaj, tu coś zaczyna mieć sens. I to ma związek ze stanem przepływu. To moment, kiedy jesteś tak skupiony, że działanie zaczyna płynąć naturalnie. Ale zanim tam wejdziesz, najpierw jest walka. Próbujesz, denerwujesz się, nic nie wychodzi, a potem odpuszczasz. I nagle pomysł się pojawia pod prysznicem, podczas spaceru albo przy sprzątaniu piwnicy. Sprzątanie piwnicy? Gdzie?
To moja świątynia geniuszu. Osiągam tam poziom mistrza. Dokładnie, mózg najpierw potrzebuje pracy, a potem przestrzeni. Wy, ludzie, potraficie siedzieć 3 godziny przed komputerem i wymuszać genialną myśl. Kot po prostu idzie spać. Jeżeli całkowicie unikamy chaosu, nasze życie może stać się bezpieczne, ale też z drugiej strony bardzo małe. Rozwój zawsze znajduje się kawałek poza tym, co znamy. Pierwsza rzecz, polub niezręczne momenty. Nowa rozmowa, nowe doświadczenie, powiedzenie prawdy, spróbowanie czegoś po raz pierwszy. Właśnie tam często zaczyna się zmiana. Druga rzecz to czasami pozwól sobie nie wiedzieć. Nie wszystko musi być zaplanowane co do minuty. Czasami życie wysyła nam niespodziewanego pasażera, jak kierowca Ubera, który nie wie, kto za chwilę wsiądzie i jak potoczy się rozmowa. Jedno przypadkowe spotkanie może zmienić całe życie. Ja wolę obserwować chaos z bezpiecznej pozycji. Najlepiej z miejsca, gdzie jest miska i słońce, Czyli z kanapy. czyli z centrum dowodzenia. Ale uwaga, nie każdy chaos jest dobry. Niektóry działa jak złodziej energii. Pierwsza zasada: usuń to, co nieważne. Największym wrogiem często nie jest brak możliwości, ale jest rozproszenie. Za dużo informacji, za dużo spraw, za dużo rzeczy, które nosimy, chociaż nawet nie są już nasze. Życie czasami wygląda jak komputer z 50 otwartymi kartami. Wszystko działa wolniej, a ty nawet nie pamiętasz, po co otworzyłeś połowę z nich. Druga zasada to zrób tą jedną rzecz, której najbardziej unikasz. Często nie męczy nas sama praca, męczy nas ciągłe myślenie. Muszę się tym zająć. Kiedy zamykamy stare sprawy, odzyskujemy przestrzeń. Nie chodzi o życie bez chaosu. To niemożliwe. Chodzi o umiejętność powrotu do siebie. Ogromne znaczenie ma środowisko, ludzie wokół nas, miejsce, w którym żyjemy. Bo czasami próbujemy zmienić siebie, ale cały czas siedzimy w warunkach, które nas osłabiają. To jak próba wyhodowania pięknej rośliny w złej ziemi. Problem nie zawsze jest w roślince. Trzeba czasem zmienić doniczkę. Potwierdzam. Pamiętasz, kiedy byłem maleńki i tak słaby, że nie miałem siły chodzić? Dałaś mi bezpieczeństwo, jedzenie i miłość. I nagle odzyskałem energię. Czasami nie potrzebujesz większej presji. Potrzebujesz miejsca, gdzie możesz urosnąć. Czasami największą zmianą nie jest zmuszanie siebie do większego wysiłku. Czasami jest nią znalezienie miejsca, w którym organizm wreszcie przestaje walczyć. Czy wiecie, że mózg często rozwiązuje problemy lepiej wtedy, kiedy odpoczywamy? Tu u góry podam link do odcinka, który kiedyś zrobiliśmy o prokrastynacji. Istnieje sieć stanu spoczynkowego mózgu, która aktywuje się właśnie wtedy, gdy przestajemy intensywnie się skupiać. To wtedy mózg łączy informacje, tworzy nowe skojarzenia i porządkuje chaos. Czasami głowa nie potrzebuje większego wysiłku, ale potrzebuje trochę spokoju, trochę ciszy. Zostawiam was z jedną myślą. Jeśli teraz w waszym życiu jest chaos, może to nie oznacza, że wszystko się rozwala. Może właśnie coś nowego się układa. Kiedy pisałam ten scenariusz, byłam tak zablokowana, że miałam ochotę powiedzieć, co za zbiór bezużytecznego gówna. Byłam dokładnie w tym samym miejscu, o którym dzisiaj mówię. Próbowałam przepchnąć coś na siłę, a potem przyszedł Pinokio, położył mi się na piersi, odpuściłam. I oto jesteśmy. Czasami chaos jest tylko początkiem czegoś nowego. A teraz koniec filozofii. Kamera wyłączona, koc gotowy, czas na fazę odpoczynku. No dobra, słyszeliście szefa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień przy zachodzie słońca.